Dzień dobry Grażynko. Witaj tutaj serdecznie. Dzień dobry, Kasiu. Zobacz, ja jestem w lesie. No, Ja prawie tutaj w klepię lesie, tak? prawie w lesie, w oranżerii. Mam tu takie piękne kwiaty. Miło mi Cię widzieć. Wspaniale. Najpiękniejsze jest to, że dzieli nas pewnie ładnych kilkaset kilometrów i możemy sobie tutaj zasiąść w naszych domach, powiedzmy w Tak. naszych, bo zaraz powiesz nam, pochwalisz się, gdzie jesteś. Ja Ciebie witam bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Sadek i chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać, a Ty chciałaś ze mną porozmawiać o naszym wspólnym temacie, o wielkiej pasji, ale też o wielkiej inspiracji, którą mam nadzieję będziemy mogły też zarazić być może inne kobiety. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to może każda z nas powie kilka słów od siebie. Może zaczniemy od ciebie, Grażynko. No ja nazywam się Grażyna Kochańska. Mieszkam w Jeleniej Górze, pod Jelenią Górą w Cieplicach. To jest bardzo piękna turystyczna miejscowość. Od roku, już prawie od roku jestem w doTERRA i tu poznałam Kasię i jakoś bardzo się zbliżyłyśmy do siebie, bo pewnie jakoś tak się przyciągamy nawzajem. Także ja się bardzo cieszę, że mogłyśmy się tutaj spotkać, a w tej chwili jestem w Niemczech. Jestem w Niemczech tutaj, no i jestem tu 2 tygodnie już. Niedługo jadę do domu. No trochę mam tu dzisiaj spartańskie warunki do tego nagrywania, ale to nic. Ważne, że się spotkałyśmy i że będziemy mogły porozmawiać. Bardzo się cieszę, cudownie. Ja też jestem w Niemczech, jestem w Monachium, ale to jednak kawał drogi od ciebie, więc dzisiaj tak wirtualnie. E, Ja może powiem o sobie tak. Ja przyjechałam do Niemiec 12 lat temu na chwilę. Chciałam po prostu zobaczyć, jak tu jest. No i jakoś tak, jak wielu Polakom się to wydarzyło, że po prostu się zasiedziałam. I długo nie mogłam odnaleźć siebie w tych realiach, ponieważ zarówno moja mentalność, jak i w ogóle moja osoba, znaczy mój charakter, może tak nazwiemy, po prostu nie pasuje tutaj do tego świata. Ale jednak odnalazłam siebie dzięki właśnie naszej wspólnej pasji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, dzięki temu, że znalazłam swoje powołanie, swoją taką nową drogę zawodową i to wszystko dzięki doTERRA, dzięki olejkom, które pojawiły się przez przypadek, ale jak wszyscy mówią, przypadków w życiu nie ma, wszystko jest z jakiegoś powodu zawsze i dzięki temu jakoś spokojniej już jest mi tutaj z myślą o tym, że po prostu tutaj mieszkam, tutaj żyję, co nie oznacza, że wciąż nie mam marzeń o jednak zamieszkaniu gdzieś, gdzie świeci słońce cały rok. Takie jest moje marzenie, do tego dążę. A że mam troje dzieci, no to te marzenia oczywiście są jeszcze większe. Także wszystko przed nami. Także ja chciałabym się Ciebie zapytać, Grażynko, bo mnie też oczywiście bardzo inspirujesz. Nie tylko dlatego, że jesteś 2 razy, no prawie 2 razy starsza ode mnie, że tobie się chce, że ty masz energię, że ty masz iskrę do życia, taką samą, jaką mam ja. Ale pamiętam właśnie osoby w tym wieku, czy moje babcie, czy jeszcze jakieś inne osoby, że im się po prostu już nie chciało, że one siedziały w fotelu, robiły na drutach, czy popijały kawę i to w zasadzie było ich całe życie. A tobie się chce. Dlaczego tobie się chce? Wiesz, Kasia, to jest taki już wynika z mojego charakteru. Ja od młodości byłam taka bardzo energetyczna, u mnie w rękach się wszystko paliło. Ja jak się do czegoś brałam, to po prostu to musiało być zrobione raz, dwa, rach, ciach, ciach i do końca i ja się nigdy nie poddawałam. I zawsze mówiłam tak, że jak to jedna osoba na świecie zrobiła, to ja też to zrobię. I do dzisiaj tak mówię i do dzisiaj tak jest.
że się nie poddaję tak łatwo, nawet jak ktoś mi kładzie kłody pod nogi albo mam trudności, to ja jeszcze bardziej staram się właśnie, żeby pokonać te jakby te góry, które są przede mną. I mimo mojego wieku, bo w tym roku w lipcu skończę 75 lat, mam córki, mam dwie córki, mam trzech wnuków, który najmłodszy ma 22 lata, a najstarszy ma 35. Urodził się, jak ja miałam 40 lat, więc byłam młodą babcią. Woziłam go we wózku i po prostu wszyscy myśleli, że to ja mam dziecko. Ale to nie, to jest mój wnuk, który teraz ma już synka, ożenił się i jestem prababcią. No i te wnuki bardzo mnie podziwiają, bo mówią: o Jezus, babcia, że tobie się jeszcze chce. No to oni też muszą brać ze mnie jakby przykład. Ten najmłodszy wnuk jest w Holandii, on ma 22 lata, a ja jestem tu, więc sobie się wspieramy nawzajem. A ja jestem tutaj u takiego państwa, pani ma 90 lat, a pan ma 89. Ta kobieta od rana, od godziny 8 do godziny 11 w nocy cały czas chodzi, spaceruje, jej się wszystko chce, więc ja normalnie patrzę na nią i nie wierzę własnym oczom. No, może ja też taka będę, nie wiem, ale w każdym razie kobieta się podmaluje rano, wstanie, idzie do łazienki, się okąpie, się uczesze, wyczesze, fioletowe włoski ma wyfarbowane, malutka, pod pachę mi sięga, chociaż ja jestem mała też. I jej się wszystko chce, to są tacy ludzie chyba. Także to po prostu wynika z charakteru, mi się tak wydaje. Tak, to wynika z charakteru, no bo wiadomo, że są takie czasami dni i też rozmawiałyśmy chwilkę, zanim włączyłyśmy nagrywanie, że wcale dzisiaj nie był dobry dzień na Nie. to, żeby przyjść tutaj, żeby zrobić to nagranie. Ja też miałam dzisiaj trudności sama ze sobą, żeby po prostu się tutaj stawić, ale po pierwsze, to jest odpowiedzialność, tak? My tutaj umówiłyśmy się, szanujemy też swój czas i czasami tak w życiu jest, że nam się, mimo że jesteśmy zawsze do przodu, to też mamy gorsze dni, mamy gorsze momenty, ale to nie znaczy, że mamy sobie wszystko odpuszczać, bo teraz jest Tak. taka moda, szczególnie wśród młodych ludzi, na odpuszczanie. I oczywiście czasami to odpuszczanie jest bardzo ważne, przynajmniej żeby nasza głowa też dobrze funkcjonowała i nie być w ciągłym stresie, ale ludzie sobie to zamieniają na zupełnie inną sprawę. Po prostu odpuszczają, bo coś jest trudne. I jak to jest, bo to tak samo dotyczy to życia. Ludzie, no nie wiem, czy rozstają się, czy zmieniają coś, albo w ogóle nie zmieniają, właśnie po to, tylko dlatego, że coś jest trudne. A jeżeli coś jest trudne, to na przykład dla mnie stanowi jeszcze większe wyzwanie. I to jest dokładnie to, co ty powiedziałaś. I to jest chyba to, co nas przyciąga. A to, że jesteś u tej pani, to myślę, że też cudowne, bo ty znalazłaś Po inspirację. prostu, tak. To jest po prostu no, taka jakaś kobieta, która no 90 lat. To jest, nogi ma popuchnięte jak balony, a mimo to cały dzień chodzi i chodzi. 2 godziny idzie z takim rolatorem, ja za nią nie nadążam. 2 godziny maszeruje, 2 godziny ciurkiem maszeruje. No to mi jest wstyd, ja muszę za nią, nie? Muszę patrzeć, pilnować, żeby się nie przewróciła, ale naprawdę wielki podziw i szacunek dla tej kobiety. Ale powiem Ci, Kasiu, z czego to wynika też, bo to wynika z tego, na przykład u mnie, że od młodości ja bardzo młodo wyszłam za mąż. Takie były wtedy czasy, chciałam z domu uciec, bo było tak, a nie inaczej. I myślałam, że sobie polepszę, zamiast sobie polepszyć, to sobie pogorszyłam. No i musiałam walczyć o byt. Musiałam walczyć o byt dla moich dzieci, dla siebie i dlatego po prostu zawsze, też jak ta kobieta, musiałam zawsze być elegancko wyczesana, ubrana i nigdy nie wyglądało na to, że ja mam źle. Ale to były ciężkie czasy i pracowałam w takim domu wczasowym
Tam przyjeżdżali ludzie, którzy byli po prostu troszeczkę upośledzeni umysłowo. No to tam pracowałyśmy razem z moimi córkami. One przychodziły i pomagały mi też. Prałyśmy takie ciężkie koce, które nie mogłyśmy nawet udźwignąć na sznurki powiesić. Pracowałyśmy w recepcji, robiłyśmy wszystko. One mi pomagały po to, żeby pojechać na wakacje. Aż się, kurde, Bar rozczuliłam. Bardzo, bardzo piękne. Dziękuję Ci za tą historię, bo też taki jest sens właśnie tej naszej rozmowy, żeby pokazać siebie troszeczkę bardziej i pokazać, że my nie mamy żadnych tutaj nadzwyczajnych i nadprzyrodzonych mocy. My jesteśmy zwykłymi kobietami, które też czasami sobie popłaczą w kącie, a czasami po prostu wstają, biorą się do tak zwanej roboty i takie jest po prostu życie. Ja kiedyś słyszałam taką Tak. sentencję, że no takie jest życie, a tak naprawdę takie jest życie, jakie my sobie będziemy kreować. I Tak. jeżeli jest źle, to znaczy, że może być lepiej, tylko albo trzeba wytrwać, albo trzeba zmienić. No No i tak. słuchajcie, tak pomalutku zbliżając się do naszego tutaj tematu też właśnie jeśli chodzi o biznes, czyli ja mam 45 lat, Grażynka 72 i my tutaj 5, kochana, 5. 75. Ja mówiłam, że nie mam pamięci do cyfr, jeszcze dobrze, że swoje lata pamiętam, ale 75. I teraz połączył nas biznes i tak naprawdę połączyła nas właśnie chęć do tego, żeby jeszcze więcej w życiu swoim zrobić. I ja w ogóle dziękuję Opatrzności, że się pojawiłaś w moim życiu i w moim biznesie, bo ja jeszcze rok temu zastanawiałam się, czy mi starczy czasu na to wszystko, co ja chcę w życiu zrobić, bo w sumie tak strasznie dużo mam tych celów, tych marzeń i zastanawiam się, żeby tylko mi życia starczyło. Patrzę na Grażynkę, która ma 75 i sobie myślę, kurczę, mam dużo czasu, ona ma jeszcze dużo czasu i po prostu trzeba... Jeszcze ta babcia, która ma 90, zobacz. I ta babcia, to jest piękne. I teraz tak, tworzymy zespół. Jesteśmy w jednym zespole kobiet, które się tutaj razem uczą, razem wspierają i tworzymy każda swój własny tak naprawdę, swój własny biznes, swoją własną firmę w tak zwanym MLM-ie, czyli w marketingu sieciowym, który w przepiękny sposób staramy się przybliżać ludziom. Ludzie, zwłaszcza w Polsce, są czasami nieufni. Ja się wcale nie dziwię, bo to, co się słyszy w telewizorze, to, co gdzieś się słyszy dookoła, to najczęściej są negatywne rzeczy, bo o tych pozytywnych to ludzie rzadko kiedy mówią, bo te negatywne są takie nakręcające, więc my tutaj właśnie Tak. chcemy mówić o tych pozytywach i o tym, że tak naprawdę każda kobieta, mężczyzna również, ale my dzisiaj tutaj jesteśmy w kobiecym gronie, więc mówimy o kobietach, może właśnie sobie taką firmę rozkręcić, bardzo fajnie. Bazujemy tutaj na najlepszych olejkach na świecie. Moim zdaniem są najlepsze. Sprawdzałam to wielokrotnie na różne sposoby. Oczywiście nie badałam tego w laboratorium, ale mamy tutaj certyfikaty, nie potrzebujemy takich badań. Natomiast sprawdzałyśmy to różnie i pod kątem energetycznym, i pod kątem działania, i na własnych doświadczeniach, doświadczeniach własnych dzieci, więc mamy super produkt i mamy możliwości, jakie daje nam doTERRA, czyli dzieląc się tak naprawdę swoim własnym doświadczeniem i tym, co może pomóc drugiej osobie, zarabiamy pieniądze. Jak Ci się to podoba w ogóle? Mi to się bardzo podoba. Ja pracowałam przez połowę swojego życia albo więcej. Pracowałam właśnie w hotelarstwie, później prowadziłam działalność gospodarczą. Zdobyłam nowy zawód, jak miałam 60 lat, zostałam kosmetyczką, spełniłam swoje marzenia. Myślałam, że to będzie fajnie, a się okazało, że to po prostu ciężka praca od rana do nocy i ciągła inwestycja. Więc działalność gospodarcza to też jest po prostu bardzo ciężko dojść do jakichś większych pieniędzy, lepszych pieniędzy, a praca jest na okrągło, bo są klienci, którymi trzeba się zajmować.
więc to też nie tędy droga. I stwierdziłam, że MLM to będzie najlepsza rzecz, jaka może być, bo buduję sobie sieć, taką sieć partnerów, ludzi. Wybieram sobie tych ludzi, z którymi chcę pracować, którzy chcą ze mną pracować, którzy po prostu rozumieją, co to jest MLM, bo tak jak mówisz, te zdania są podzielone, ale ja uważam, że MLM na przykład w Twoim wieku, czy u jeszcze młodszych osób, oni mogą po prostu zdobyć, no góry zdobyć, oni mogą osiągnąć najwięcej, jak tylko chcą, bo nikt im nie będzie barier stawiał. A w pracy zawodowej, no niestety, jest dyrektor i nie przeskoczysz dyrektora. Wyżej nie pójdziesz. Możesz tylko dojść do jakiegoś tam zastępcy dyrektora, ale dyrektorem już nie będziesz, chyba że się przeniesiesz do innej firmy. A tu możesz być dyrektorem i egzekutywem, i platyną, i srebrem, i złotem, i cholera wie czymś jeszcze. W każdym razie, no, ja będę się wspinać po tej drabinie, dokąd będę miała siły, bo po prostu no chce mi się jeszcze coś w życiu mieć. Nie chcę jeździć do Niemiec i opiekować się dziadkami, bo to nie jest żadna hańba, ale to nie jest też fajnie wyjechać z domu i po prostu zostawić w tej chwili męża. Wolę siedzieć w domu przed komputerem, uczyć się tego wszystkiego. Jak sobie założyłam, że się nauczę, to się nauczę. I jak sobie powiedziałam, że zdobędę złotego albo wyżej, to zdobędę wcześniej czy później. I nie trzeba się poddawać, nie trzeba mówić, a ja nie mogę, a mi się nie chce, albo coś takiego, albo ja się nie nadaję. No, wszyscy się nadajemy. Tak jak już wcześniej powiedziałam, jak jeden na świecie to zrobił, to ty też to zrobisz. Chodź Zgadzam ze mną, idziemy razem, nie, Kasia? Zgadzam się z Tobą w pełni i no, jesteś w Niemczech, czy w ogóle jesteśmy gdzieś za granicą i no tutaj wykonujemy różne prace. Mówię teraz też w imieniu kobiet. Są oczywiście kobiety, które pracują w swoich zawodach, ale naprawdę jest ich mniejszość. Większość kobiet pracuje fizycznie albo właśnie usługując jakimś podopiecznym swoim, albo po prostu sprzątając. I to bardzo często są niesamowite osoby, bardzo ambitne, bardzo mądre, które mogłyby bardzo dużo osiągnąć, no i też właśnie chcemy je dzisiaj zainspirować. I to nie Tak. chodzi już o to same to zdobywanie tych szczytów, te rangi, bo te rangi są tak jakby konsekwencją naszej wytrwałości, naszej pracy, naszej wiary i też budowania wiary w siebie, ogromnego rozwoju osobistego, bo ja byłam dyrektorem w swoim życiu i chciałam do tego tak króciutko nawiązać. Kiedyś jako bardzo młoda dziewczyna ktoś próbował wmówić mi, że jestem nic nie warta. To był nauczyciel w liceum i faktycznie to nie był najlepszy okres mojego życia. Moja mama wtedy była śmiertelnie chora, ja po prostu zaniedbałam naukę. No i kiedy usłyszałam, że ze mnie to nic nie będzie, no to najpierw sobie pomyślałam, no to w porządku, to płynę z tym nurtem, skoro ze mnie nic nie będzie, to nic nie robię. Ale później bardzo szybko odbiłam się od tego, bo to nie była prawda. To nie była prawda. Ktoś mnie ocenił zupełnie po prostu bardzo, bardzo płasko, nie znając sytuacji, w której byłam. I po kilku latach, czy kilkunastu, spotkałam tego pana matematyka właśnie kiedy byłam na stanowisku dyrektora w firmie, która działała w marketingu takim, robiła różne eventy, robiła różne koncerty, bardzo prężnie działająca firma medialna. No i po prostu pozdrowiłam go serdecznie i powiedziałam, że jednak coś ze mnie się udało wykrzesać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, czy ja byłam w pełni szczęścia, kiedy ja zdobyłam tą swoją wymarzoną pozycję, bo chciałam udowodnić sobie, udowodnić światu też troszeczkę, że jestem dużo warta, tak? Oto tutaj młoda osoba, dwudziestokilkuletnia, jest dyrektorem firmy. No nie byłam szczęśliwa, bo po pierwsze,
musiałam realizować czyjeś marzenia, musiałam pracować Tak. po godzinach, nie miałam własnego życia, przyjeżdżałam rano do pracy, wychodziłam późno wieczorem i byłam pierwszą osobą, której podziękowano za współpracę w momencie, kiedy nastąpił jakiś tam kryzys, bo te kryzysy co kilka lat tak naprawdę przychodzą do gospodarki i to jest normalne zjawisko. No i osoba, która jest dyrektorem, wiadomo, że zarabia najwięcej spośród innych pracowników. No i pierwsze co, to się takiej osoby pozbywa bardzo często. Więc nie miałam żadnej stabilizacji, bo tak naprawdę jeżeli się pracuje na etacie, no to się jest zależnym od widzimisię właścicieli czy szefów jeszcze swoich własnych. No i generalnie dawałam tą swoją energię, kreowałam, tworzyłam, wymyślałam, prezentowałam dla kogoś, budowałam czyjąś markę, czyjąś firmę. A teraz, kiedy ja tutaj kreuję, tworzę, buduję coś dla siebie, coś, co Tak. jest moje i wiadomo, że mamy tutaj jakieś zasady współpracy, to wszystko jest wiadome. Mimo wszystko jednak ja tu dzisiaj przyszłam porozmawiać z Tobą, nagrać ten materiał, bo chciałam, bo taki był mój wybór, bo ja mogłam to No tak. zrobić i nikt mi nie kazał. Nie miałam szefa, który powiedział, proszę tutaj dzisiaj z panią Grażyną Kochańską zrobić wywiad czy rozmowę, prawda? I to jest bardzo piękne. Więc słuchajcie, jeżeli my możemy tworzyć dla kogoś i wypełniać czyjeś polecenia i wypełniać czyjeś widzimisię, to tak samo możemy to robić dla siebie. I dopóki jeszcze mamy tą pracę, powiedzmy tą stabilizację finansową, ten swój etat, czy jakąś tam inną działalność, czy emeryturę, no to właśnie jest świetny moment, żeby zacząć budować coś dla siebie, a potem mięciutko przejść dalej. I teraz chciałam się Ciebie, Grażynko, zapytać, bo w marketingu sieciowym mamy takie szybkie wynagrodzenia za naszą taką pracę, powiedzmy bieżącą, ale ten taki stabilny pułap, do którego my zmierzamy, czyli ten dochód taki rezydualny, taki przyszłościowy, który nam będzie dawał pensję, on wymaga czasu. I to jest najczęściej 3, 4, 5 lat, żeby naprawdę już dobrze zarabiać. Jak czasami słyszą ludzie o tym, no to się zniechęcają, bo sobie myślą, 3 lata będę tutaj. Co ty w ogóle o tym powiesz? Jakie masz przemyślenia na ten temat? O Jezu. Ja pracowałam 40 lat, 30 lat pracowałam w tym hotelu, w tym hotelarstwie. 20 lat prowadziłam ten gabinet kosmetyczny odnowy biologicznej. No i wiecie, aż mnie wstyd powiedzieć, bo mam 1500 zł emerytury, więc siłą rzeczy muszę dorobić, bo po prostu no, nie da się za takie pieniądze żyć. Fakt, że mój mąż ma też emeryturę, ale to są takie pieniądze, że po prostu no, nie da się, a ja potrzebuję, mam swoje potrzeby, lubię fajne kosmetyki, lubię suplementy dobre, nie lubię byle jakości, zawsze lubiłam takie fajne rzeczy, ekskluzywne rzeczy, a tu w doTERRA mam to wszystko i powiem tak, po niecałym roku pracy w doTERRA ja mam taki stabilny dochód 200, 250, 300 euro. Dziękuję. Więcej nie będę mówić. Czyli mam moją drugą emeryturę. Także no nie wiem, co będzie za 2, 3 lata, czy 4 lata. Tym bardziej jestem, dlaczego jeszcze po prostu robię to, bo wiem, że tutaj to wszystko, jak kiedyś mnie zabraknie, to wszystko przejdzie na moich bliskich, na moje dzieci, na moje wnuki. Nie pójdzie to na marne, więc to nie jest taka praca syzyfowa, że tak powiem, kopię i potem jak już go wykopię, to pójdę do tego dołka i wszystko się zmarnuje. Nie. Także ja po prostu wiem, że robię to dla kogoś i też
i też no i daje mi to przyjemność, daje mi to satysfakcję i daje mi to jakby kontakt z fajnymi ludźmi, z pozytywną energią, jest możliwość wyjazdów, jest możliwość spotkania się, jest możliwość na Zoomach spotkać się, no po prostu cudowna rzecz, a nie siedzieć w fotelu i po prostu jęczeć, że mnie wszystko boli. I mnie boli, no i co, że mnie boli? Innych też boli, młodszych też boli, nie? Dokładnie tak. Czyli w zasadzie te 3-5 lat to jest nic, bo ty jesteś No po co to jest? prostu doświadczona życiowo, ale ja oczywiście też już mam takie spostrzeżenia, bo widzę, patrząc tylko na dzieci, jak szybko rosną, jak szybko mija rok, szybko mijają 2 i 3 i tak dalej. I do czego my Życie. tutaj, tak, do czego my tutaj właściwie zmierzamy, to jest najważniejsze, czyli my podjęłyśmy decyzję, bo jeżeli ktoś on by chciał, ale by nie chciał, to on tutaj nie ma tak naprawdę czego szukać, bo to jest praca dla zdecydowanych osób, dla osób, Tak. które faktycznie chcą coś w życiu osiągnąć. I to może być te 200-300 euro, ale tak naprawdę my tutaj idziemy po zupełnie inne pieniądze i znamy tą drogę. Ja już, moje wynagrodzenie jest już dużo wyższe niż te 200-300 euro, ale ja jestem w tym biznesie no, ponad 4 lata. Też miałam takie okresy, gdzie się ociągałam i próbowałam jeszcze innych różnych rzeczy, ale zrozumiałam, że to, że jestem właśnie teraz mamą, czyli moje dzieci mnie potrzebują i potrzebują tej matki w domu, a nie gdzieś na etacie biegającej z wywieszonym językiem i pomiędzy tak zwanymi terminami od jednego do drugiego i odbieranie dzieci i zawożenie i pełnienie tak naprawdę roli taksówki, a jak dziecko ma katar, to jeszcze proszenie szefa, żeby dał mi wolne, albo proszenie lekarza, żeby mi wystawił zwolnienie, no w ogóle nie jest jakby dla mnie to nie ma sensu. Dla mnie ma sens to, że ja już sobie właśnie zapracowałam, pracuję na taką pensję miesięczną, ale ja mam dalej głód życia, ja mam dalej chęć realizowania jeszcze większych swoich tutaj pasji. Chcę, tak jak zdradziłam na początku, chcę mieszkać w jakimś pięknym miejscu, gdzie cały rok świeci słońce, gdzie po prostu będzie pięknie dookoła. Jeszcze nie wiem, gdzie jest to miejsce, cały czas go poszukuję, ale wiadomo, że do tego są potrzebne pieniądze. Porozmawiajmy jeszcze o tych pieniądzach przez chwilę. Niektórzy ludzie myślą, że na przykład wystarczy mi tak troszeczkę, żeby tylko, no tak, żeby mi nie brakowało, żeby zapłacić czynsz, żeby mieć co jeść, może jeszcze tam jakieś lekarstwo sobie kupię i jakoś to będzie. A jak my chcemy żyć, kochana Grażynko? Bo my jesteśmy tutaj podobne, my chcemy po prostu zupełnie inaczej, prawda? Wiesz co, ja po prostu, ja, ja mam, ja dużo rzeczy potrzebuję i jak Ci już powiedziałam, jak w ogóle powiedziałam, że ja lubię luksusowe rzeczy, ja nie lubię byle jakości. Ja lubię po prostu no, mieć rzecz wartościową i otaczać się właśnie fajnymi ludźmi. No może tak nie bardzo już mnie pociągają jakieś podróże, bo trochę już w życiu podróżowałam, więc podróże już nie za bardzo. Nie lubię latać samolotem, ale są też statki, są jachty, są przepiękne okolice w Polsce, są przepiękne hotele, baseny, masaże, po prostu takie rzeczy, no rehabilitacja jakaś, no bo jak chcę być długo piękna i młoda i zdrowa, no to muszę takich rzeczy używać, a to wszystko kosztuje. Za moją emeryturę ja sobie tego nie kupię. I po prostu jeszcze chciałam jedną rzecz ważną powiedzieć, że, bo tak też wspomniałaś o tym, że nie warto się rozpraszać, że jak jesteśmy teraz w tej firmie doTERRA, to jest najwspanialsze rzeczy, jakie są na świecie. Mogę to powiedzieć z ręką na sercu, z mojego doświadczenia wieloletniego, że to są po prostu wspaniałe rzeczy. To są taka jakość, jakiej ja nigdy wcześniej nie miałam w ręku.
I po prostu to płynie z mojego serca. To nie mówię, bo mówię, ale po prostu wiem i czuję to, że te olejki to po prostu jest cud, a w suplementy to już po prostu, no to już jest najwyższa jakość, jaką do tej pory przez 20 lat wiem w suplementacji, znam wiele suplementów i stwierdziłam, że ja już na niczym się nie będę rozpraszać i ja się na nic nie dam namówić, bo ja mam wszystko, co najlepsze. I teraz chcę powiedzieć światu, że ja mam najlepsze. A kto mnie będzie chciał słuchać, to będzie mnie słuchał. Pendolino odjeżdża, Kasiu. Tak, Siadamy do niego i pędzimy. tak, no my Kto jesteśmy. wsiądzie, fajnie, a kto nie zdąży, to niech stoi na peronie. Tak, my jesteśmy w tym pociągu, w tym pędzącym Pendolino, mamy już dobre miejsca Tak. i najpiękniejsze jest to, że wciąż jeszcze dużo dobrych miejsc wokół nas, także tylko korzystać. I faktycznie fajnie powiedziałaś o tym nierozpraszaniu się, dlatego że my czasami uciekamy od tego naszego szczęścia, które jest na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, bo mamy w sobie dużo lęków, mamy w sobie dużo obaw i rozpraszamy się, czy to innymi biznesami, czy to po prostu jakimiś życiowymi innymi sprawami, które są ważniejsze na ten moment niż to, żeby się zaangażować tutaj biznesowo. Natomiast statystyki są nieubłagane i prawda jest taka, że ci, którzy właśnie koncentrują się na jednym, czyli tutaj w tym przypadku na jednym biznesie, na jednej firmie, na jednym takim dużym celu i są wytrwali w tym, te osoby osiągają sukces, natomiast pozostałe, które się rozpraszają, bardzo często rezygnują i niestety, jeszcze niestety, mówią, że to nie działa. A prawda jest taka, że nawet taki obrazek fajny kiedyś w internecie krążył, gdzie taki człowieczek w jaskini kopał, bo chciał się dokopać do złota. No i kopał, już tak zmęczył, bo już tak kopał tyle lat. No i stwierdził, nie ma sensu, rezygnuje. No i ten obrazek pokazywał, że brakowało mu dosłownie 10 centymetrów już do tego złota, już do tego skarbu, a on się poddał. No. Także Także w życiu nie trzeba się poddawać, trzeba po prostu brać życie za rogi, jak to się mówi, i do przodu, no. dokładnie. A jeszcze dwa słowa, jak ta praca nasza się odbywa. Zrobię to na przykładzie, który zdarzył się mi i moim koleżankom zupełnie niedawno, bo w zeszłym miesiącu wracałyśmy z Krakowa z konferencji i u mnie w samochodzie zepsuł się uchwyt do telefonu, więc na stacji benzynowej postanowiłam kupić nowy uchwyt do telefonu, bo też nie lubię byle jakości, tak jak ty, i uważam, że porządny uchwyt do mojego wspaniałego telefonu się należy. No i kupiłam sobie ten uchwyt, ale obok uchwytu wisiały takie kijki do robienia live'ów, do robienia selfików takich i ten kijek był genialny, bo miał pilota i ja pomyślałam sobie, kupię sobie wreszcie taki porządny ten kijek. No i kupiłam go. I co zrobiłam? Poszłam do moich koleżanek i powiedziałam, dziewczyny, jaki wspaniały kijek do robienia zdjęć, do robienia filmików. Zobaczcie, on ma pilota, on jest automatyczny. Halo! I chyba... Dzień dobry, to jest moja babcia. To jest ta pani, u której jest. no to fajnie. No, Teraz widzisz, jaka elegancka, widzicie? No, wspaniała. To No, tylko przepraszam, dokończę. ale no. Okay. No i słuchajcie, poleciłam moim koleżankom ten patyk, bo powiedziałam, że jest genialny i ma dobrą cenę. No i jedna z moich koleżanek poszła ze mną do tej kasjerki i kupiła ten patyk. I ja powiedziałam do tej kasjerki z takim żartem, ja mówię, proszę, przyprowadziłam pani klientkę, ile dostanę za to prowizji? No i oczywiście rozbawiłam całą stację benzynową, no bo jaka prowizja, tak? Natomiast właśnie na tym polega nasza praca. My polecamy innym ludziom nasze olejki, które bardzo pomagają, które są potrzebne tak naprawdę każdej osobie, lub
zapraszamy do współpracy, do biznesu, ale różnica między stacją benzynową i poleceniem kijka, a tutaj jest taka, że my dostajemy za to pieniądze. No tak, I to jest bardzo proste. Jeżeli coś Ci się podoba, piękny olejek z pomarańczy i on powoduje uśmiech u drugiego człowieka, a jeszcze tam pozabija co niepotrzebne w powietrzu, jak go rozpylimy, to czy ja, polecając go komuś, nie mogłabym zarabiać pieniądze? Mogłabym i to robię. Właśnie to robię i do tego Was zapraszamy. Najpierw do tego, żeby spróbować produktu, bo wiadomo, że produkt genialny to też człowiekowi się bardziej chce. I polecajcie i zarabiajcie pieniądze, bo nie ma w tym nic złego. Dotera nie płaci na reklamy, na billboardy, do gazet, do mediów, bo to są miliony, to są ogromne pieniądze. Wiem, co mówię, bo pracowałam w agencji reklamowej i wiem, jakie są to koszty. Natomiast dotera płaci po prostu nam, płaci konsultantom, ludziom, którzy chcą zarabiać pieniądze, nie wydając właśnie na reklamy, czyli nie ma w tym żadnego haka, jest to przejrzyste, transparentne i każdy, absolutnie każdy, kto ma ochotę na coś więcej w życiu, może tego spróbować. tak jest, Kasiu, masz rację. Potwierdzam to wszystko, co mówisz, chociaż masz dużo większe doświadczenie jak ja, ale ja w tym krótkim czasie doświadczyłam już bardzo wiele, na wiele rzeczy mi pomogło. Aktualnie jestem na terapii na boleriozę olejkami. I jeżeli to się potwierdzi, że po tej kuracji powtórzę badanie na biorezonansie i inne badania, jeżeli to się potwierdzi, że pozbyłam się boleriozy, którą mam już przynajmniej z 10 lat i niczym nie mogłam jej się pozbyć, no to jest potwierdzenie na to, jaką moc mają olejki. I już dla mnie nic więcej nie potrzeba, także jeszcze trochę i już w przyszłym miesiącu prawdopodobnie będę wiedziała, ale ja już czuję, że już po prostu odeszło to, bo te bóle to są okropne, chodzą po człowieku i tu i tam, także już przestają mnie boleć nogi, kręcić i myślę, że to już jest ostatni etap tego dziadostwa, że tak powiem. A boleriozę ma setki ludzi, albo nawet setki tysięcy ludzi na świecie i w Polsce. Tak, i czy nie byłoby tak zwanym grzechem, bo ja nie lubię tego słowa, ale tak zwanym grzechem nie byłoby przypadkiem powiedzenia o tym potem światu? No bo przecież skoro mi coś pomogło, to chcę, żeby też inni mogli z tego skorzystać. I na tym to wszystko polega i to jest bardzo No, piękne. A moja właśnie. historia znowu dotyczy olejku, który pomógł mojemu dziecku z problemem z paskudną bakterią, która siedziała w gardle i powodowała takie migdały. I czy ja mogłam to trzymać dla siebie? Nie. Najpierw chciałam się dzielić tym po prostu, żeby inne matki o tym wiedziały, żeby nie ładowały w te dzieci antybiotyków, bo to nie ma sensu, to i tak wraca, bo to zostaje tam cały czas No i to tak. się rozrasta. A potem pomyślałam sobie, że to jest wspaniała właśnie droga zawodowa i stąd ja się w ogóle też tutaj wzięłam. Także dzięki takiemu małemu jednemu olejkowi, potem jeszcze innym, które dajemy dodatkowo, żeby się wzmacniać, żeby się wspierać w różnych sytuacjach, żeby unikać tych wszystkich syropków, tabletek i jeszcze innych, no po prostu, żeby świat o tym wiedział. Jak pojedziemy sobie do Norwegii, to tam już co drugi, co trzeci dom to ma olejki doTERRA w swoich łazienkach, w swoich kuchniach i zmierzamy do tego, żeby na całym świecie każdy lub prawie każdy dom, który jest otwarty na to, po prostu te olejki u siebie miał, Miał. a potencjał jest. Wciąż jeszcze dużo osób nie słyszało o olejkach, nie słyszało o doTERRze, a my jesteśmy tu po to, żeby o tym dalej mówić. Także zapraszamy wszystkich Powiedzieć. serdecznie i do kontaktu, i do rozmów, i do olejków, i do biznesu. Prawda, Grażynko? No tak, tak. Także ja na pewno wszemi wobec i wszystkim na świecie będę opowiadać, jeżeli będę miała potwierdzenie na papierze, że nie mam tej boleriozy, no to już po prostu, a bolerioza to jest bardzo ciężko się pozbyć. Dokładnie. Już samo Także to, że się lepiej plaga. czujesz. Także Tak. dziękuję Ci, Kasiu, bardzo.
za tę rozmowę. Fajnie, że mam jeszcze trochę tutaj tego internetu, bo no i super. Także niedługo wracam do Polski i znowu się spotkamy. Tak, coś na końcu troszeczkę urwało, ale wszystko zrozumiałam. No, Ja również dziękuję Ci, Grażynko, za spotkanie, za Twój czas, za rozmowę i do zobaczenia gdzieś tam na łączach, a w przyszłości no. na kawce. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. Pa, pa.